Cześć, z tej strony Aga i Damian. Zapraszamy Was na odcinek podsumowujący naszą podróż do Norwegii. Opowiemy Wam o krajobrazach, o hotelach, o kosztach. Odpowiemy generalnie na pytania, które zadaliście nam w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Dokładnie z tego miejsca zaczęliśmy naszą podróż do Norwegii i z tego miejsca zapraszamy Was na odcinek podsumowujący. Całkiem wygodnie się siedzi. Temperatura bardzo podobna do tego, jak w Norwegii jeździliśmy, nie? Tylko tam ten chłód się odczuwał trochę inaczej jednak. Ale pobojowisko. Ale pachnie pięknie lasem. Prawie jak w Finlandii. Tylko komarów brak. Jeden jedzie. Telewizor też nie pooglądał. Zakaz wstępu. Tak? O, kamyczki. A takie ładne. O, zabierzemy kilka, będziemy wracać. Przygotowywania do naszej wyprawy na Nordkapp zaczęły się tak naprawdę 2 lata wcześniej. Pojechaliśmy próbnie do Norwegii, zobaczyć jak to wygląda na miejscu. Rzeczywistość jest taka, że dziennie w Norwegii można przejechać w granicach 300, no naprawdę 400 km maksymalnie, no, żeby nie tracić tego, co jest tam na miejscu, czyli krajobrazy, to po co tam się jedzie. Damian sprawdzał mapy, trasy, analizował, którędy najlepiej pojechać. No, zdecydowaliśmy się jechać drogą lądową, jak najbardziej lądową dookoła, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, no i północ Norwegii. Mieliśmy bardzo ograniczone miejsce, jeżeli chodzi o bagaż. Mieliśmy 1 motocykl, a bagaż na nas 2. Ale pomimo moich obaw zdołaliśmy zapakować ubrania, buty na zmianę, zmieścił się też namiot, śpiwory. Co mieliśmy ze sobą jeszcze? Większy kufer był Agnieszki, mniejszy był mój, ale centralny kufer mieliśmy na sprzęt. Mieliśmy ze sobą drona, kamery, mikrofony, zapas baterii i kart, chociaż to nie zajmuje aż tak dużo miejsca, ale no, trzeba myśleć, żeby to wszystko zorganizować i zapakować. Mieliśmy też przenośną, małą, taką turystyczną kuchenkę gazową, zapas gazu, mieliśmy herbatki, kawki, kubeczki. Dostaliśmy kilka pytań, jakim motocyklem jechaliśmy, a więc celem wyjaśnienia jest to KTM 1290 Super Adventure, pojemność 1300, 160 koni mocy, niczego nie brakowało na trasie, także ja jestem z motocykla bardzo zadowolony, jestem już długo jego właścicielem. W planach może jest coś kiedyś innego, ale jak na razie miłość wygrywa. Mogę tylko dodać, że nie zawiódł nas, bezpiecznie nas zawiózł na miejsce i przywiózł z powrotem do domu. No dobra. Jeżeli chodzi o noclegi, nie rezerwowaliśmy wcześniej noclegów. Postanowiliśmy, że każdego dnia na bieżąco będziemy decydować o tym, gdzie spędzimy dzisiejszą noc. Wspaniała aplikacja Booking, podłączona do niej karta i cały świat jest nasz, nie? Można zwiedzać. Dzięki temu nie mieliśmy żadnych ograniczeń, tak, ze względu na pogodę czy czas, nic nas nie goniło. Jeżeli było jakieś fajne miejsce po drodze, chcieliśmy się tam zatrzymać, to właśnie tak decydowaliśmy, także bardzo polecamy tą opcję. Tak, rano obieramy cel i do niego się kierujemy. Codziennie w granicach południa rezerwowaliśmy już na sztywno nocleg. Sprawdziło się to świetnie. Żadnego dnia nie zabrakło nam noclegu, czy nawet nie było małego problemu z tym, żeby gdzieś się przespać. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, mieliśmy też ze sobą namiot i śpiwory.
jednak nie skorzystaliśmy z tej opcji. No, była to tylko i wyłącznie rezerwa, taka gdyby nas przymusiło do noclegu gdzieś na dziko, udało się każdą noc zarezerwować w pensjonacie czy hotelu, które nie wychodzą tak drogo. Dużo pytań mieliśmy również o ceny tych noclegów, a więc wahało się to w granicach od 300 zł do najdrożej 600 parych złotych za noc, za nas dwojga, razem ze śniadaniem. Finlandia strasznie nas urzekła, jeżeli chodzi o krajobraz, który tam jest. Jest bardzo zielona, bardzo długa. No i to, co Agnieszce spodobało się najbardziej. Reniferki. Tak. Reniferki. Tam spotkaliśmy pierwsze renifery. Wolno żyjące, chodzące, biegające w miastach, na wsiach czy na drogach. One w Poza ogóle nimi? Tak, one w ogóle nie bały się ludzi, prawda? Spotykaliśmy je na ulicach, na chodnikach, na przejściach dla pieszych, stały i patrzyły. Kolejny kraj to już Norwegia. Niesamowicie malowniczy krajobraz. Z jednej strony góry, a z drugiej strony jeziora i lasy. Coś niesamowitego. Troszkę już nam znane, bo podobnie do tego, co jest na południu, w granicach, w okolicach Oslo czy Bergen, no jednak no taka świeżość i dzikość jest na północy, gdzie nie ma tak dużo ludzi, samochodów, chociaż no jest to kierunek turystyczny. Mieliśmy wielu motocyklistów. Na północy Finlandii i Norwegii ma miejsce zjawisko białych nocy. Po prostu słońce nie zachodzi za horyzont i przez całą praktycznie noc jest widno. W wielu hotelach jest to rozwiązane na zasadzie rolet czy bardzo grubych zasłon. Byliśmy jednak w takich miejscach, gdzie radziliśmy sobie w ten sposób, że zasłoniliśmy okno kocem. Pomimo naszych obaw, że ciężko nam będzie przesypiać noce, podczas gdy jest zupełnie jasno na dworze, to jednak po całym dniu pełnym wrażeń i podróży na motocyklu, gdzie wkradało się już też zmęczenie, przesypialiśmy je, nie mieliśmy z tym problemu tak naprawdę. 6 dni od domu zajęła nam podróż na Nordkap. Dotarliśmy na przylądek północny, zastała nas bardzo piękna pogoda, jednak było wietrznie i tutaj przepraszamy za jakość nagrań. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak mocno wieje wiatr w tamtym miejscu, czego po prostu nie słychać nas, no a jednak słychać na kamerze. Ale pomimo tego wiatru tak naprawdę pogoda była świetna, wymarzona, Pogoda prawda? była Świeciło wyśmienita. słońce. Oglądaliśmy wiele relacji z Nordkapu. Opowiadał też nam znajomy kierowca ciężarówki, który był na miejscu. No i nie zastał takiej ładnej pogody. Po prostu dojechał na miejsce, ale nie widział tam nic. Pozdrawiamy Andrzeja. Pozdrawiamy Andrzeja. Na przylądku północnym Nordkap spędziliśmy 2 godziny. Nagrywki, zdjęcia, uśmiechy. Damian nie mógł się nacieszyć tym widokiem przede wszystkim. Żal mi było stamtąd wracać, bo to po prostu cel osiągnięty i perspektywa już tylko powrotu do domu. Chociaż plan mieliśmy na zwiedzenie naprawdę całego wybrzeża fiordami Norwegii. Pokrzyżowało nam to pogoda. Tak, zaniosło się deszczem, burzami, wszystkim po prostu złym. Widać część na filmach, chociaż nagrywaliśmy może 5% tego, co nas spotkało. Po prostu nie chce się nagrywać w deszczu, no nie wyciągam wtedy kamery, no nie chcę, a dzień za dniem leciał i wracaliśmy z tej północy, kilometrów przed nami było bardzo dużo. Tak naprawdę nie bardzo chcieliśmy też pokazywać takie jakieś negatywne emocje nasze, prawda? tak. Z tego wyjazdu. Przed wyjazdem umówiliśmy się na to, że nie nagrywamy negatywnych emocji albo staramy się je ograniczać do tego, żeby to było tylko i wyłącznie zabawa i świetne odczucia z wyjazdu. Tak naprawdę to było najważniejsze, prawda? No, nasz KTM, jak już wcześniej na filmach wspomniałem, to częste tankowania. Zasięg motocykla waha się w granicach 300 km, często niecałych 300 km. Przy takim obciążeniu i przy jeździe
stacje benzynowe na północy są bardzo ograniczone, to również było na filmie, pamiętajcie o tym, warto mieć rezerwę, w zasadzie karnister 2-litrowy już by załatwił sprawę, nam musieli pomóc koledzy, którzy w tym samym hotelu zjawili się, o tym też było w jednym odcinku. Płatności realizowaliśmy Revolutem, ja polecam tą opcję, jest to naprawdę prześwietne. Tutaj podziękowania dla mojego kolegi Marka, który wyjaśnił mi z tym Revolutem o co chodzi i no ja nie widzę innej płatności za granicą niż Revolutem. No, działa to naprawdę świetnie, wiadomo, trzeba mieć pieniążki na koncie, ale płatność na całej wyprawie odbywała się tylko i wyłącznie jedną kartą, Revolutem. I nie jest to sponsorowane. Tak, sponsorów jeszcze nie mamy. Nie mamy. Sponsorujemy się ze swoich wypłat. Cały... Chyba się popłakałam. Już? Było wiele pytań o koszty takiej wyprawy. Nie będziemy ich ukrywać. Jeżeli chodzi o koszty na naszą dwójkę, wszystkie noclegi, paliwo, atrakcje, promy, kosztowało nas to 9700 zł, czyli bez 300 zł 10 000 zł na tą wyprawę. Wyprawa zajęła nam dokładnie 12 dni. No i z tym trzeba się liczyć. Zrobiliśmy to, uważam, że w trybie oszczędnościowym. Chodziło głównie o noclegi, które rezerwowaliśmy. No wyznacznikiem była cena. To głównie braliśmy pod uwagę. No, w drugim stopniu braliśmy pod uwagę też jakość, ale ważna kwestia, każdy nocleg braliśmy ze śniadaniem, żeby nie wozić ze sobą tego wszystkiego, co nam jest potrzebne do przygotowania śniadania. Tak, jeżeli w ogóle chodzi o posiłki, to właśnie śniadania zjadaliśmy w hotelach, natomiast później w trakcie wyprawy zatrzymywaliśmy się w jakichś pięknych, malowniczych miejscach i tam sami przygotowywaliśmy sobie takie obiady-kolacje z prowiantu, które mieliśmy ze sobą. I tak naprawdę to nam wystarczało, prawda, podczas całej podróży. Tak, no nie wiem, tak dla porównania powiem, że nocleg na północy Norwegii potrafił kosztować 240-250 zł. A poszliśmy raz na obiad, za który zapłaciliśmy 430 zł na naszą dwójkę. Dlatego no, trzeba ważyć. Ta opcja była dla nas w zupełności wystarczająca. Ja schudłem na wyprawie 2 kg. Agnieszka nie przyzna się. Ja przywiozłam kilka dodatkowych ubrań, które zmieściły się jeszcze do kufrów. Tak, tak. I łosie. Nie. Renifery? Łosie? Łosie dla dzieci. Łosie z wioski Mikołaja. Przyjechały z nami razem. Od naszej wyprawy do Norwegii minęło już mniej więcej pół roku. Teraz jest okres zimowy, a więc długie, nudne wieczory, które spędzamy razem z naszymi dziećmi. Znaleźliśmy sobie fajny pomysł na spędzanie tego czasu. Postanowiliśmy zacząć przygodę z kamyczkami. Wieczorem zasiadamy z dziećmi i malujemy kamyczki. Tak jest. Każdy według swoich umiejętności i pomysłów maluje taki kamyczek. Pomyśleliśmy, że bardzo fajną opcją będzie, żeby na każdym takim kamyczku napisać nazwę naszego kanału, czyli Motomy. Motomy. I od tej pory, jak będziemy wyruszać w jakąś wyprawę, w fajnych miejscach będziemy Nie tylko zostawiać... wyprawę, już też na przejażdżki takie miejscowe, okoliczne, takie typowo motocyklowe. Będziemy zostawiać takie kamyczki, także będzie nam niezmiernie miło, jeżeli ktoś znajdując taki kamyczek doda nas do subskrypcji, da jakiegoś lajka, napisze komentarz. Przede wszystkim napisze w komentarzu, że znalazł naszego kamyczka z napisem Tak Motomy. Pozwalamy go sobie zabrać, schować. Będzie nam miło, jeżeli gdzieś go podwieziecie dalej, bo taka jest idea kamyczków, czyli gdzieś tam podwiezienie go w inne miejsce. Jeżeli będzie decyzja, że go chce ktoś sobie zabrać, to bardzo prosimy. Każdy jest wykonany przez nas lub nasze dzieci własnoręcznie. Naprawdę wiele wieczorów nad tym spędziliśmy,
ale no jakby to powiedzieć, nie ma nudy. Wiele kamyczków przedstawia też jakąś historię, czyli na przykład wyprawy na Nordkap jest na jednym kamyczku, jest tutaj kład, czyli takie nasze drugie zamiłowanie. Dzisiaj na jednym wspólnie, bo trzeba było się zebrać i nagrać to podsumowanie. Pół roku zbieraliśmy się Tak do jest. nagrania tego podsumowania. Chcemy przeprosić, że tyle zeszło, pół roku, ale no zawsze są inne ważne i ważniejsze i mniej ważne sprawy. Mieliśmy chwilę czasu dla siebie, mogliśmy się wziąć za nagrywanie tego odcinka. I dzisiaj zamiast obiadu przyjechaliśmy tutaj się nagrać. Nieprawda, obiad będzie jak wrócimy do domu. Chcąc zachęcić naszych widzów do interakcji, do jakiegoś działania z naszym raczkującym kanałem, Mamy dla Was niespodziankę. tak jest. Bardzo prosimy o zostawienie polubienia i subskrypcji. Pozwala nam to się rozwijać w sensie, że wiemy, że robimy coś, co komuś się podoba i możemy to robić dalej. To nie jest kwestia finansowa, bo z YouTube'a nie ma żadnej monetyzacji w naszym przypadku. My po prostu robimy to dla czystej przyjemności. I bardzo miło nam, kiedy piszecie, że bardzo podoba Wam się nasz materiał, który nagraliśmy, to co zobaczyliśmy, że podoba Wam się nasz sposób na podróżowanie. Tak jest. No i teraz taki Agnieszki pomysł. Przed nami wiele mniejszych i większych wypraw w tym roku, ale no planujemy również jedną taką większą w połowie sierpnia i tutaj ogłaszamy konkurs. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, gdzie wybieramy się w tym roku w naszą motocyklową wyprawę. Zachęcamy Was do udziału i proszę piszcie w komentarzach, jak myślicie, gdzie się wybierzemy. Laureata nagrodzimy, przyślemy coś od nas, poprosimy o adres. Opowiemy Wam. Ja nie wracam, już wyjadę. Jest git? No. No to dobrze. Od tego przygotowania do wyprawy naucz się. O, przygotowania do wyprawy zaczęliśmy Ile? 2 lata wcześniej. Nie, tak? No, Sprawdzałeś już wtedy trasy? O to mi chodzi, nie? no tak. 2 lata wcześniej. Może sprawdzałeś mapy, trasy, ile czasu to zajmie. Nie no, te kartki to trzeba zabrać stąd, nie? Tak? Dobra. Przygotowania. Cięcie. No możesz mówić. Zapomniałam. Fajnie. Przejazdy promem. Przepłynięcia promem. No, Cyklową podróż. I to bla, bla, bla. zachęcamy do komentowania tego filmu. Na zasadzie ogłaszamy konkurs. Zatrzymaj, nie, to nie wyszło. Nie będzie nagrody pieniężnej. Będzie to na zasadzie mojego gadżetu, na którym stać.